Cześć, tym razem zaprezentuję montaż wanny wolno stojącej narożnej. Przy wannie powstała taka półeczka wzdłuż przez całą łazienkę. Tutaj już mamy zrobioną hydroizolację w strefie mokrej, ponieważ tutaj jest przewidziana również kabina prysznicowa, ale my zajmujemy się wanną, a więc za wanną i pod wanną została wykonana hydroizolacja. W narożnikach zostały wklejone taśmy. Tutaj mam już położone częściowo płytki. Płytki nie są położone tylko za wanną, ale zaraz dowiecie się z jakiego powodu. No i proszę, mamy naszą wannę przeznaczoną do montażu. Na początek muszę zaznaczyć, że zanim zacząłem jakiekolwiek prace wykończeniowe w tej łazience, wannę już miałem. Rozmierzyłem sobie, gdzie są nóżki od wanny, tak żeby nie trafiały mi w odpływ kanalizacji. No i oczywiście okazało się, że kanalizacja jest centralnie tam, gdzie nóżka od wanny, a więc odpływ kanalizacji pod wanną został przesunięty o około 30 cm, tak żeby nie trafiał w nóżkę wanny. Nóżki zostały wypoziomowane, a oto powód, dlaczego płytki za wanną nie zostały wcześniej położone. Otóż wanna jest po prostu krzywa. Aby zgubić tą krzywiznę, wpuszczam wannę w płytki. Po prostu obrobię ją płytkami, tak aby zgubić tą krzywiznę. Ale wannę obrabiam tylko z jednej strony płytkami, z drugiej strony przylega ona do płytek, tak żeby można było w razie potrzeby ją wyciągnąć, zdemontować. Gdyby była obrobiona z dwóch stron, oczywiście byłoby to niewykonalne. Jest tutaj jeszcze jeden mankament w tej wannie. Z opinii użytkowników wynika, że z wanny tej bardzo wolno spływa woda. Być może przyczyną jest konstrukcja samego syfonu, ale również pomniejszenie przekroju rurki. A więc postanowiliśmy wymienić ten syfon na syfon samoczyszczący i zwiększyć przekrój rurki na 50. W wannie tej nie ma żadnej rewizji, a więc nie ma możliwości podejrzeć, czy jest szczelność syfonu. A więc oczywiście została solidnie wykonana tutaj hydroizolacja. Dodatkowo jeszcze uszczelniam przy rurce, żeby nie było tam możliwości zebrania się wody. Na łączeniach posadzki ze ścianą dodatkowo zabezpieczam silikonem, a więc naprawdę jest to zrobione pancernie. W razie rozszczelnienia syfonu, do którego nie mamy wglądu, po prostu woda pokaże się na łazience. Wypłynie ona spod wanny. Wtedy będzie to znak, że coś trzeba w tym kierunku zadziałać, żeby zlikwidować wyciek. Tutaj wanna już jest wsunięta w swoje miejsce i podniesiona około 10 cm. Teraz podpinam rurkę do odpływu. Jest to łazienka na poddaszu, a więc wiadomo, wszelkie rozszczelnienia mogą powodować to, że woda będzie gdzieś zaciekać w strop przez długi okres czasu, a tego nie chcemy. Dlatego tak solidnie wykonałem hydroizolację. I teraz widzicie sam moment opuszczania wanny. A więc wanna została podłączona, ustawiona w odpowiednim miejscu i przystępuję do obróbki płytkami. No i tutaj mamy już gotowy efekt montażu wanny.
zrobione wszystkie silikony. Tutaj na tym długim boku wanny, gdzie była krzywa, zgubiona ta krzywizna, wpuszczona w płytkę, cieniutko zrobiony silikon. Dziękuję za uwagę i zapraszam na inne moje filmy. Cześć!